Sztuczki zimowych roślin siewnych. Uciążliwe lato minęło, żniwa zostały zebrane, prace ogrodowe prawie zakończone. Wkradła się niespokojna i piękna jesień. Czas zacząć kolejny sezon, by wiosną cieszyć się pierwszymi prezentami naszego ogrodu. W końcu każdy ogrodnik wie, że na wiosnę nie ma wystarczająco dużo wolnego czasu, każda godzina jest cenna. Dlaczego więc nie ułatwić sobie wiosennej pracy i nie siać ulubionych warzyw i kwiatów przed zimą? Siew przed zimą nadaje się do upraw mrozoodpornych. Są to te rośliny, których liście nie mają pokwitania. Krawędź liści chroni rośliny przed ciepłem. Jeśli takie gatunki posadzi się wiosną, wykiełkują po miesiącu. Dzięki siewowi zimowemu zyskamy na czasie. Sadzonki naszych mrozoodpornych warzyw pojawią się wcześniej, o około 2–3 tygodnie, co oznacza również zbiory wcześniejsze. Nasiona posadzone jesienią przejdą zimowanie, a wyhodowane z nich warzywa lepiej zniosą mróz. Siew przed zimą. Plusy i minusy. Dlaczego w ogóle potrzebujemy jesiennych prac w ogrodzie? A może zostawić wszystko na wiosnę? Otóż nie. W końcu po prawidłowym dobraniu odmian i wysianiu ich nasion jesienią otrzymamy wiele korzyści. Rośliny odporne na mróz wykiełkują równocześnie, są mocniejsze i silniejsze. Warzywa uzyskane z takich upraw mają atrakcyjniejszy wygląd. Wiosną będziemy mieć więcej czasu, w końcu niektóre odmiany zostaną już z powodzeniem zasiane lub posadzone na jesieni. Biorąc pod uwagę, że plon z takiego siewu zbierany jest 2–3 tygodnie wcześniej, na opuszczonych grządkach można uprawiać wcześnie dojrzewające odmiany warzyw. Ale czy wszystko jest tak doskonałe? Oczywiście, że nie. Siew przed zimą ma też pułapki. W końcu nie zawsze można zgadnąć, jaka będzie zima i wiosna. Jeśli okres zimowy się przedłuża, gleba jest cięższa, co utrudnia kiełkowanie sadzonek. Dość trudno jeszcze jest określić dokładny czas siewu. Współczesny klimat to rzecz nieprzewidywalna. Zima może nadejść nagle lub może podarować ogrodnikom błoto pośniegowe. Dlatego istnieje ryzyko przemarznięcia lub zbyt wczesnego kiełkowania nasion, które zginą podczas pierwszych przymrozków. Ale te nieprzyjemne niespodzianki można okiełznać i zebrać wspaniałe żniwa. Aby to zrobić, musimy znać niektóre niuanse siewu zimowego. Powiem Wam o tym. A więc 7 kompetentnych kroków tego wydarzenia, o których Wam opowiem w kolejnych częściach. Wybieramy zimowych mieszkańców ogrodu. Co zasiać przed zimą? Istnieje wiele roślin odpornych na zimno. Marchew. Marchwie, które posiejemy na jesieni, nie boją się muszki marchwiowej, nie są przez nią uszkadzane. Siew marchwi przed zimą daje większe i wzbogacone witaminami owoce. Buraki, sałaty, rzepy, szpinak. Szpinak wcale nie boi się zimna. Świeże warzywa można zbierać nawet spod śniegu. Koper, czosnek, pietruszka, pasternak. Jego nasiona mogą bardzo szybko stracić zdolność kiełkowania. Siew zimowy przyniesie korzyści dla pasternaku. Rzodkiewka, cebula. Cebule, zwłaszcza te małe, na przykład dymka, bardzo trudno przechować do wiosny. Wystarczy je posadzić na zimę. Do siewu przed zimą nadaje się kminek, koper włoski, szałwia, modrak morski, czyli kapusta morska, musztardowiec, rabarbar, szczaw, rzeżucha, korzenie chrzanu, kapusta pekińska, ogórecznik zwyczajny, kukurydza, słonecznik.
Czy kiedykolwiek sialiście nasiona kwiatów przed zimą? Warto więc spróbować, bo ich siew jesienny ma swoje zalety: mocniejsze rośliny, lepsze sadzonki, dobry wzrost, odporność na choroby i warunki pogodowe. Przed zimą można wysiewać następujące rośliny jednoroczne: smagliczki, astry, chabry, klarkie, ubiorki, nagietki, kosmosy, maki, czarnuszki dalmaceńskie, pozłotki kalifornijskie, szarłaty i kilka innych. Spośród wieloletnich kwiatów do siewu zimowego odpowiednie są nasiona takich roślin jak gaillardia, omieg wschodni, dzwonki karpackie i brzoskwiniolistne, firletki, ślazówki, goździki, rumianki, żagwiny, orliki, ostróżki, pierwiostki, krwawniki pospolite, gęsiówki i inne. O następnych krokach opowiem Wam w kolejnych częściach. Wybieramy miejsce. Potrzebujemy gleb, które wiosną szybko wysychają, są dość płaskie, z dobrym drenażem i bardzo żyzną glebą. Powinny to być ciepłe, wzniesione tereny ze spadkiem na południe, chronione przed zimnymi wiatrami przez gęste żywopłoty lub drzewa. Wybieramy miejsca, w których nie gromadzi się ciężki śnieg. Wiosną długo się topi, może zalewać uprawy. Rada: jeśli wybrane miejsce znajduje się na nizinie lub z wysoką wodą gruntową, zbudujmy podwyższone grządki, tak wysokości około 30–40 cm. Minimalna wysokość grządek powinna wynosić minimum 15 cm, z wyjątkiem gleb piaszczystych, ponieważ na tych terenach grządki powinny być nieco wyższe. Określamy czas. Przy siewie przed zimą lepiej się spóźnić niż się spieszyć. Głównym warunkiem takiego wysiewu jest to, że rośliny nie zdążyły wykiełkować jesienią. Najlepszą porą do sadzenia jest spadek temperatury gleby do +3 stopni na głębokości około 5 cm i gdy nie oczekujemy już ocieplenia. W takim przypadku temperatura powietrza powinna wynosić około 0 stopni Celsjusza. Najbardziej optymalny czas to 1,5 tygodnia przed nadejściem chłodów. W naszych warunkach taki okres rozpoczyna się w połowie października i trwa do początku listopada. Bardzo ważne jest, aby nie przegapić tych dni. Nasiona posiane w tym okresie nie będą w stanie wykiełkować jesienią i zaczekają na grządkach na nadejście wiosny. Jeśli się pospieszymy, nasiona zaczną kiełkować już jesienią i zginą wraz z nadejściem mrozów. Przygotowujemy grządki. Ogród musimy wcześniej przygotować, nawet przy ciepłej pogodzie, tak we wrześniu lub październiku. W przypadku siewu przed zimą glebie stawiamy surowsze wymagania niż w przypadku siewu wiosennego. Po zbiorach grządki należy starannie przekopać, rozbić duże grudy ziemi. Jeśli jest bardzo sucho, musimy ją podlać. Wilgoć obudzi śpiące chwasty, a one dadzą się wypielić i dlatego całkowicie oczyścimy glebę, gdy tylko się pojawią. Wzbogaćmy ją humusem, torfem lub kompostem. To jest bardzo ważne.
Rośliny odporne na zimno lubią luźną glebę, dlatego do ziemi należy dodać dodatkowo trociny lub piasek wymieszane z nawozem. Za pomocą grabi dobrze wyrównajmy ziemię. Zróbmy rowki na głębokości około od 1 do 10 cm, uzależnione to jest od rodzaju rośliny. Nasiona można siać już w zamrożonych rowkach, wypełniając je od góry świeżą ziemią. Przygotujmy też mulcz, np. gałązki świerkowe lub liście. Gdy nadejdą chłody, grządki pokrywamy około 15 cm ściółką. Wiosną ściółkę usuwamy natychmiast po stopnieniu śniegu. Jeśli nie zostanie usunięta na czas, nie wszystkie pędy wyrosną. Rada. Jeśli dopiero zaczynamy rozwijać naszą ogrodową pasję, przeznaczmy jedną grządkę na siew zimowy, resztę obłóżmy nawozem zielonym i zostawmy do wiosny. Przygotowanie nasion. Nasiona do siewu zimowego muszą być całkowicie suche. Nie należy ich moczyć, w przeciwnym razie zaczną kiełkować za wcześnie. Wysiewamy je w przygotowanych grządkach i przykrywamy warstwą torfu, kompostu lub żyznej gleby o grubości od 1,5 do 2 cm. Wielu ogrodników zaleca stosowanie nasion powlekanych, umieszczanych w glinianych otoczkach. Możemy eksperymentować z takimi nasionami, ponieważ gliniana kapsułka będzie stanowić dodatkową ochronę nasion przed głodnymi gryzoniami. Ile nasion potrzebujemy? Tutaj opinie są podzielone. Od ekspertów można usłyszeć, że przy siewie przed zimą należy zwiększyć liczbę nasion o 30 do 50%. Ale jest też przeciwne twierdzenie, że nadmiar nasion będzie powodował zbyt duże zagęszczenie. Dlatego najlepiej optymalnym rozwiązaniem jest wysiew nasion zwykłej ilości, tak jak na wiosnę. Sztuczka doświadczonego ogrodnika. Jeśli nie zdążyliśmy zasiać nasion przed pierwszym śniegiem, możemy przeprowadzić korzystną stratyfikację. Po nadejściu niezmiennie chłodnej pogody zapakujmy nasiona do lnianych worków i zakopmy w ziemi na głębokości bagnetu łopatym. Pod koniec okresu zimowego wyjmijmy je, wysuszmy i posadźmy jak zwykle siew wiosenny. Dzięki tej metodzie nasiona uzyskają dodatkową odporność i nie będą się bały różnych chorób. Ale ta metoda jest akceptowalna tylko w przypadku pasternaku, marchwi, kminu, cebuli różnego rodzaju, lubczyku, kopru włoskiego, pietruszki, koperku i pomidorów. Inne warzywa nie potrzebują stratyfikacji. Siew przed zimą. Na glebach lżejszych nasiona należy siać o 0,5 cm głębiej niż wiosną, łącznie z warstwą ściółki. Ściółkowanie to konieczność, to gwarancja bezpieczeństwa nasion przed mrozem i uzyskania dobrych i przyjaznych sadzonek na wiosnę. Zużycie mulczu wynosi do 4 kg na metr kwadratowy. Suma głębokości siewu zależy od rodzaju roślin. Seler. Jego nasiona są bardzo małe, więc po zasianiu posypuje się je tylko kompostem lub torfem. Jeśli nasiona zostaną mocno wciśnięte w ziemię, mogą nie wykiełkować. Buraki, natka pietruszki, koperek 2–2,5 cm. Cebula przy jej średnicy do 1 cm to głębokość około 3–4 cm. Por 7 do 10 cm.
marchewka 1 do 1,5, szpinak do 3 cm. Rada: jeśli niespodziewanie spadnie śnieg, nie zniechęcajmy się. Wystarczy zgrabić i zasiać nasiona przed zimą, zasypując je żyzną glebą, torfem lub kompostem. Przejdą przez zimno bez większych problemów. Ostrożnie umieśćmy nasiona na przygotowanych, zmarzniętych grządkach i posypmy ciepłą ziemią. Połóżmy na nich warstwę ściółki. Nie trzeba podlewać upraw. Wiosną budzące się rośliny będą miały dość wilgoci stopniejącego śniegu. Nasiona zwilżone jesienią mogą napuchnąć i zginąć na mrozie. Niuanse siewu zimowego różnych upraw. Seler to pachnące warzywo, wymaga bardzo luźnej i wzbogaconej próchnicą ziemi. Należy go wysiewać przed zimą na słonecznych, otwartych przestrzeniach. Przekopujemy glebę na głębokość 25-30 cm. Konieczne jest sianie nasion zgodnie ze schematem 45 na 10 cm. Buraki. Pożywne buraki przyzwyczajają się do obszarów, na których od 1-2 lat nie występował nawóz organiczny. Buraki uwielbiają suplementy mineralne. Aby nasze buraki rosły zdrowo, nabrały intensywnego koloru, sadzimy je na zimę w miejscach słonecznych z głębokim położeniem wód podziemnych. Jeśli wody są blisko powierzchni, przygotujmy dla nich grządki o wysokości około 25-30 cm. Unikajmy gleb gliniastych, zbyt ciężkich. Nadmiar kwasowości można wyeliminować, dodając do gleby popiół drzewny, kredę, wapno lub dolomit. Buraczki dobrze poczują się na grządkach po papryce, ziemniakach, pomidorach, cebuli i ogórkach. Przekopujemy glebę na 25-30 cm. Jednocześnie dodajmy nawozy potasowo-fosforowe, popiół i próchnicę. Ale siew przed zimą buraków należy wykonać nieco później niż innych upraw. Koniec października, początek listopada. Pozostawmy odległość między nasionami 7-8 cm, a między rzędami około 25-30 cm. Wśród ludzi krąży opinia, zgodnie z którą najlepiej jest siać buraki na zimę po opadnięciu liści wiśni. Aby dodatkowo chronić uprawę przed mrozem, przykryjmy je opadłymi liśćmi, trocinami lub igłami, posypmy śniegiem na wierzchu. Wszystko to należy usunąć wiosną, gdy tylko śnieg zacznie się topić. Zaraz po tym nasypmy na buraki nawóz azotowy i przykryjmy je folią, którą usuńmy po pojawieniu się pierwszych pędów. Marchewki. Ta fabryka witamin naprawdę potrzebuje żyznej gleby, więc używajmy dużo torfu, próchnicy i kompostu. Dla nich idealna będzie gleba gliniasta, zalewowa, lekko kwaśna lub obojętna. Jeśli ziemia jest ciężka, dodajmy trociny, koniecznie w połowie rozłożone, nigdy świeże. Miejsce musi być chronione przed wiatrem. Do sadzenia marchwi zimą unikajmy miejsc stromych. Wody powodziowe z łatwością zmyją nasiona rośliny wiosną. Sianie marchwi przed zimą odbywa się pod koniec listopada na lekko zmarzniętym podłożu. Bezpośrednio przed siewem dodajmy superfosfat. Jeśli ziemia jest zubożona, zastosujmy nawóz azotowy w ilości 15-20 g na metr kwadratowy.
Glebę przekopmy na głębokość 25-30 cm. Nasiona marchwi po siewie przykryjmy ziemią tak na około 1,5 cm. Na wierzch kładziemy torf lub próchnicę o wysokości 2-3 cm. Pozostawmy odstęp między rzędami tak do 25 cm. Cebule. Rośliny cebulowe uwielbiają miejsca, w których rosły marchewki, ogórki, ziemniaki lub pomidory. Przygotowując glebę do zimowego siewu cebuli, używajmy nawozów mineralnych i organicznych. Zróbmy grządki o wymiarach 1,2 m. W celu dodatkowego wzbogacenia gleby przed siewem, przed zimą, powinniśmy dodać pół wiadra próchnicy i 1/4 wiadra piasku. Cebula uwielbia przestrzeń, więc posadźmy ją w szachownicę. Po posadzeniu gleby należy lekko ugnieść, a wraz z nadejściem chłodów posypać trocinami. Dodatkowo ułożyć na wierzchu suche gałęzie. Gdy tylko cebula zacznie wypuszczać pierwsze pędy, należy ją nawozić. Używajmy superfosfatu 30-40 g na metr kwadratowy, a podczas formowania cebulek dodajmy chlorek potasu 10 g na metr kwadratowy. W ciepłą wiosnę należy ją podlewać 2-3 razy w tygodniu, tak około 5-10 litrów na metr kwadratowy. Gdy cebula dojrzeje, podlewanie nie jest już konieczne. Po 10-14 dniach należy ją wykopać, oczyścić z ziemi, pozostawić w ogrodzie na 1,5-2 tygodnie. Następnie zaplećmy warkocze lub odetnijmy wysuszony szczypior 3-4 cm od cebulki. Przechowujmy ją w suchym pomieszczeniu w normalnej temperaturze pokojowej. Czosnek. Rośliny ozime czosnku sadzi się za pomocą cebulek, czyli cebul powietrznych lub ząbków. Czosnek potrzebuje gleby obojętnej, bardzo luźnej, z głęboką wodą gruntową. Na czosnek nadają się miejsca po kapuście, pomidorach, ogórkach, dyniach, paprykach lub bakłażanach. Nie da się przed zimą wysadzić czosnku na terenach, na których w danym roku zastosowano obornik. Roślina może dawać obfity szczypior i luźne główki. Większe ząbki muszą być posadzone na głębokość 5-7 cm. Czosnek sadzimy 3 tygodnie przed nadejściem chłodów. Cebulki powietrzne umieszcza się w ziemi na 2-3 cm głębokości, a odległość między rzędami to 20-25 cm. Aby sadzić czosnek przed zimą, glebę musimy obficie nawozić kompostem 15-20 litrów na metr kwadratowy. Przed sadzeniem dodajemy popiół 1 do 1,5 litra na metr kwadratowy lub nawóz potasowo-fosforowy 15 gramów na 10 litrów wody na metr kwadratowy. Jeśli nasza gleba jest zbyt ciężka, dodajmy piasek. Do ściółkowania najlepiej jest używać opadłych liści lub gałęzi świerkowych. Co robić na wiosnę? Wczesną wiosną, gdy tylko pojawią się nasze pierwsze kiełki, musimy rośliny przerzedzić. Jeśli sadzonki pojawiły się zbyt wcześnie, grządki można przykryć np. agrowłókniną. W przyszłości wystarczy oczyścić nasadzenia z chwastów i podlać nasze przyszłe plony. Kiełki można dokarmiać nawozami organicznymi.
Jeśli zauważymy, że sadzonki rosną rzadko i jest wiele pustych miejsc, poletka można ponownie obsiać. Bardzo często siew zimowy łączy się z siewem wiosennym. Rada. Nie możemy przewidzieć jakości i gęstości kiełkowania. Jeśli do maja nie zauważyliśmy aktywności roślin z siewów zimowych, wykonajmy siew powtórny. W cieplejszych regionach kraju udany lub nieudany siew zimowy można ocenić już na początku kwietnia. Szkodniki i choroby nie zagrażają naszym wczesnym pędom. Szkodliwa mszyca może stanowić problem, ale prawie zawsze wybuchy jej aktywności pojawiają się w momencie, gdy uprawa jest już pomyślnie uformowana. Teraz już wiemy, jak prowadzić uprawę o zimę roślin. Możemy uznać te działania za bardzo ryzykowne, ale nie jest to do końca prawdą. Jeśli uważnie przeanalizujemy te proste zasady siewu i będziemy ich przestrzegać, nie bójmy się eksperymentować. Zasadźmy przynajmniej kilka grządek przed zimą, a sami się przekonamy, o ile łatwiej będzie nam na wiosnę.